Decyzja o realizacji pierwszego wielkiego projektu przychodzi w momencie, gdy główny bohater czuje, że jego kariera i pasja dotarły do punktu, w którym możliwe jest zrealizowanie czegoś, co wykracza poza dotychczasowe działania. Projekt ten, ambitny i wymagający, ma na celu stworzenie serii dokumentalnych filmów o motoryzacji, które będą łączyć historię ludzi, kultury i technologii za kierownicą. Projekt zaczyna się od idei, która narodziła się z głębokiej fascynacji motoryzacją i chęci podzielenia się tą pasją z szerszą publicznością w nowy, bardziej angażujący sposób. Główny bohater rozpoczyna od mapowania kluczowych historii i postaci w świecie motoryzacji, które chciałby przedstawić. Każda historia ma podkreślać unikalny związek między człowiekiem a maszyną, ukazując motoryzację jako dziedzinę pełną pasji i innowacji. Zdając sobie sprawę z rozmiaru przedsięwzięcia, rozpoczyna poszukiwania partnerów i sponsorów, którzy mogliby wesprzeć realizację projektu. Proces ten jest pełen wyzwań. Wymaga negocjacji, prezentacji koncepcji i przekonywania potencjalnych inwestorów do zaangażowania się w projekt. Mimo początkowych trudności, jego determinacja i wiara w sukces przekonują pierwszych sponsorów do wsparcia inicjatywy. Następnym krokiem jest zgromadzenie zespołu, od operatorów kamery po ekspertów od montażu. Główny bohater staje się reżyserem i liderem projektu, który musi nie tylko nadzorować pracę zespołu, ale również inspirować go swoją wizją. Wspólne wyjazdy, sesje nagraniowe i długie godziny spędzone na montażu stopniowo przekształcają grupy ludzi z różnych środowisk w zgrany zespół, który dzieli wspólną pasję i cel. Premiera serii dokumentalnej staje się momentem triumfu i świętowaniem ciężkiej pracy całego zespołu. Projekcja pierwszego odcinka, połączona z panelem dyskusyjnym na temat przyszłości motoryzacji, przyciąga uwagę mediów, entuzjastów motoryzacji i szerszej publiczności. Sukces projektu otwiera przed bohaterem nowe możliwości. Od kolejnych projektów filmowych przez współpracę z branżą motoryzacyjną, aż po rozpoznawalność w mediach społecznościowych jako ekspert i innowator. Przez cały proces, od koncepcji po premierę, główny bohater uczy się wartości wytrwałości, pracy zespołowej i znaczenia dzielenia się swoją pasją z innymi. Pierwszy wielki projekt staje się nie tylko kamieniem milowym w jego karierze, ale również potwierdzeniem, że marzenia można realizować, niezależnie od napotkanych trudności. Po sukcesie pierwszego wielkiego projektu, bohater stoi przed nowymi wyzwaniami. A ambitne plany i projekty, które ma w głowie, są coraz śmielsze, ale równie szybko napotyka na przeszkody, które wydają się nie do pokonania. Każda z tych przeszkód staje się dla niego kolejną lekcją, która uczy go, jak ważne jest dostosowanie się do zmieniających okoliczności i nieustanne szukanie rozwiązań. Próba ekspansji swojej działalności motoryzacyjnej napotyka na problemy finansowe. Koszty związane z zakupem nowego sprzętu, wynajmem miejsc na eventy i marketingiem szybko przewyższają jego budżet. Bohater musi nauczyć się zarządzania finansami, poszukiwać dodatkowych źródeł finansowania i nauczyć się, że nie każda inwestycja przynosi natychmiastowy zwrot. W miarę rozwijania swojej marki w internecie spotyka się z falą krytyki i negatywnych komentarzy. Chociaż większość feedbacku, jaki otrzymuje, jest pozytywna, to właśnie te negatywne głosy najbardziej dają mu się we znaki. Uczy się, jak ważne jest budowanie odporności emocjonalnej, filtrowanie konstruktywnej krytyki i ignorowanie hejtu, który nie wnosi nic wartościowego. Następnym wyzwaniem jest utrzymanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Sukces zawodowy przynosi ze sobą konieczność poświęcenia coraz więcej czasu na pracę, co zaczyna wpływać na jego relacje z rodziną i przyjaciółmi. Bohater musi znaleźć sposób, aby nie zaniedbać swojego życia prywatnego, jednocześnie rozwijając swoją pasję i karierę. W miarę rozwoju kanału YouTube napotyka na techniczne ograniczenia, które wymagają od niego ciągłego doskonalenia umiejętności i inwestowania w nowy sprzęt. Każda nowa technologia i każde nowe narzędzie stają się dla niego zarówno wyzwaniem, jak i możliwością do rozwoju. Uczy się, że w świecie mediów społecznościowych nie można stać w miejscu
Trzeba ciągle eksperymentować i podążać za nowymi trendami. Zmagania z przeszkodami uczą bohatera, że droga do sukcesu nie jest prosta ani łatwa. Każda przeszkoda na jego drodze jest testem jego determinacji, kreatywności i zdolności do przetrwania. Jednak z każdym pokonanym wyzwaniem staje się silniejszy, bardziej doświadczony i gotowy na kolejne, które niewątpliwie pojawią się na jego drodze. Kamil, po serii zawodowych sukcesów i przeszkód, zaczyna poświęcać więcej uwagi swojemu rozwojowi osobistemu. Dostrzega, że bycie influencerem i twórcą treści wymaga nie tylko ciągłego rozwoju zawodowego, ale także dbania o swoje dobrostan psychiczny i fizyczny. Decyduje się na eksplorowanie różnych ścieżek rozwoju, które mogą pomóc mu stać się lepszą wersją siebie. Rozpoczyna regularne praktyki mindfulness i medytacji, co pomaga mu znaleźć spokój w codziennym zabieganiu i nauczyć się lepszego radzenia sobie ze stresem. Ta nowa rutyna daje mu narzędzia do zarządzania własnymi emocjami i zwiększa jego kreatywność, co bezpośrednio przekłada się na jakość tworzonych treści. Buddha angażuje się także w aktywność fizyczną, znajdując w sporcie ujście dla nagromadzonej energii i sposobność do oderwania się od pracy przy komputerze. Regularne bieganie, jazda na rowerze czy nawet treningi siłowe stają się nieodłącznym elementem jego życia, poprawiając jego samopoczucie i wydajność pracy. Zainteresowanie rozwojem osobistym prowadzi go do uczestnictwa w warsztatach i kursach z zakresu zarządzania emocjami, budowania relacji czy efektywnego planowania czasu. Kamil odkrywa w sobie pasję do nauki i samodoskonalenia, co zaczyna dzielić ze swoją społecznością, inspirując innych do podążania podobną ścieżką. W miarę pogłębiania swojej wiedzy na temat rozwoju osobistego, YouTuber zaczyna eksperymentować z nowymi formatami treści, które mają na celu nie tylko rozrywkę, ale także edukację i inspirowanie widzów do pracy nad sobą. Seria vlogów z podróży, podcasty z ekspertami z różnych dziedzin, czy nawet interaktywne warsztaty online stają się nowym kierunkiem w jego twórczości. Kamil, dzięki swojej podróży rozwojowej, dostrzega, że sukces nie mierzy się jedynie liczbą subskrypcji czy zasięgami. Prawdziwe spełnienie znajduje w zbalansowanym życiu, ciągłej nauce i możliwości dzielenia się tym, co odkrył, z innymi. Jego przekaz ewoluuje, a on sam staje się nie tylko twórcą treści, ale także mentorem i inspiracją dla swoich obserwatorów. W swojej podróży Buddha zdaje sobie sprawę, jak wielką rolę w jego życiu i karierze odgrywają ludzie, których spotkał po drodze. Od przypadkowych znajomości po głębokie przyjaźnie, każda z tych relacji wnosi coś unikalnego do jego życia i pomaga mu patrzeć na świat z nowych perspektyw. Podczas międzynarodowej konferencji poświęconej mediom społecznościowym, Kamil nawiązuje kontakt z grupą twórców z różnych zakątków świata. Wymiana doświadczeń z nimi nie tylko inspiruje go do eksplorowania nowych tematów w swoich treściach, ale także ukazuje mu, jak uniwersalne mogą być pasje i zainteresowania. Spotkanie ze starszym fotografem, który dokumentował życie miejskie przez ostatnie 4 dekady, staje się dla Kamila momentem olśnienia. Ta przyjaźń uczy go cierpliwości, skupienia na detalu i pokazuje, że prawdziwa pasja nie zna wieku ani granic. Razem pracują nad projektem, który łączy pokolenia miłośników fotografii i motoryzacji. Inną znaczącą relacją jest przyjaźń z lokalnym przedsiębiorcą, który prowadzi warsztat samochodowy. Wspólne spędzanie czasu w warsztacie i praca nad projektami restauracji starych pojazdów otwierają przed Kamilem nowe możliwości nauki i rozwijania swojej pasji do motoryzacji. Ta przyjaźń uczy go wartości rzemiosła i ciężkiej pracy. Te i inne przyjaźnie nie tylko wzbogacają życie osobiste Kamila, ale również otwierają nowe możliwości rozwoju kariery, stając się kluczowym elementem jego sukcesu. Pokazują, że w świecie zdominowanym przez rywalizację i konkurencję to właśnie współpraca, wsparcie i prawdziwe ludzkie relacje są największą wartością.